Hej, z tej strony Sara. Jedną z moich ulubionych rzeczy do robienia w wolnym czasie lub gdy rozmawiam z kimś, to jest analizowanie ludzi. Analizowanie z kimś jakiejś relacji lub sławnych osób, dlaczego ktoś się zachowuje w jakiś sposób, dlaczego ktoś podejmuje jakieś decyzje i skąd się coś bierze u kogoś. Uważam, że my jako ludzie jesteśmy bardzo złożeni i bardzo skomplikowani i zawsze jakoś fascynowało mnie to, jacy są ludzie, dlaczego i zawsze jakoś tak analizuję, jak kogoś poznaję, to analizuję i nie powiedziałabym, że jest to w jakiś taki sposób, wiecie, krytyczny, oceniający, ponieważ każdego życie ukształtowało i często nie mamy wpływu na to, co się wydarza w naszym życiu i dlaczego później się zachowujemy w jakiś sposób. Dużo rzeczy bierze się właśnie przez różne wydarzenia, przez dzieciństwo, przez ludzi wokół, przez rzeczy, które właśnie są często poza naszą kontrolą. I chciałabym dzisiaj zrobić trochę taki masterclass. Oczywiście żartuję, ale wydaje mi się, że są takie różne zachowania, czy różne typy osób. Po prostu przez samo zachowanie możemy bardzo dużo się dowiedzieć. Nie musimy zadawać pytań, dlatego dzisiaj przychodzę z podcastem, jak czytać ludzi i chciałabym opowiedzieć o właśnie paru przykładach i jakoś podzielić się takimi moimi analizami. Oczywiście ile osób, tyle jest przypadków. Ktoś może zachowywać się w jakiś sposób, ale zupełnie z innego miejsca. Będę po prostu na poszczególnych przykładach opowiadać. Uważam, że jeżeli potrafimy dobrze czytać ludzi, to możemy być wtedy lepszym znajomym, lepszym przyjacielem, zaspokajać czyjeś potrzeby bez pytania się. Mamy wtedy też więcej empatii i wyrozumiałości i możemy być po prostu lepszym człowiekiem dla kogoś, lepiej zrozumieć kogoś, a kiedy jest zrozumienie, to jest większa akceptacja, a gdy jest większa akceptacja, to wtedy jest to taka droga do bliższej relacji. Mam tutaj ze sobą notatki, którymi będę się posługiwała. Zacznę od osób, po których widać, że bardzo dużo myślą, overthinkują, czyli myślą o wszystkim za dużo, nie w taki normalny, naturalny sposób. Na przykład mija tydzień od jakiegoś wydarzenia, a oni dalej myślą o tym, co się wydarzyło. Wiecie, coś niezręcznego, albo gdy popełnili jakiś błąd, gdy powiedzieli coś złego i gdy tak zadręczają się myślami i tak bardzo dużo analizują i myślą. Myślę, że bardzo łatwo da się zauważyć i rozpoznać te osoby, ponieważ takie osoby na przykład w miejscach publicznych, gdzie się otaczają większą ilością ludzi, to są bardziej na przykład wyłączone, wyciszone i widać po nich, że są mniej obecne, że jednak myślą dużo, jak się zachowują, jak wyglądają, co się dzieje wokół, tak obserwują, są obserwatorami, zadają też dużo pytań. I są to takie osoby, jakbym mogła to nazwać, takie na paluszkach, takie trochę, wiecie, wystraszone oczy, bardzo uważne, bardzo obserwują. I ja byłam też bardzo ogromnym takim overthinkerem, że tak można to ująć, że bardzo też obserwowałam. Tak nie umiałam odpuścić. Na przykład jak chodziłam gdzieś na imprezę albo gdy rozmawiałam z kimś, to byłam taka mega uważna w to, co o mnie myśli, czy ktoś mnie lubi, jak się zachowuje i tak patrzyłam na wszystkie jakieś zachowanie, takie drobne, małe rzeczy. A teraz uczę się, jakby staram się to odpuszczać, że jak ja widzę, że na przykład łapię się, staję się mniej obecna i zauważam, że w głowie jestem gdzieś indziej, to się tak przywracam i mówię, nie, Sara, trzeba taki podjąć świadomy wybór, że Sara, odpuszczasz te myśli, jesteś tu i teraz, idź do znajomych, idź z kimś porozmawiać, wejdź jakby w tą chwilę, w tu i teraz i odpuść te wszystkie myśli. I to jest taki właśnie świadomy wybór. Ale właśnie takie osoby, które bardzo dużo myślą, to ich mózg po prostu był zaprogramowany do tego, żeby szukać niebezpieczeństw. Dlatego są takie jakby na paluszkach, że cokolwiek się dzieje wokół, to tak patrzą, słuchają, wszystkie jakieś małe gesty, ponieważ jest to wszystko ze strachu, że coś się może wydarzyć, ktoś coś może powiedzieć, zrobić i to ich zaboli. Czy to będzie, wiecie, jakieś zagrażające, niebezpieczne. I takie osoby bardzo się boją zranienia i cierpienia. I to jest normalne, ponieważ każdy z nas boi się zranienia, ale takie osoby myślą, że obserwując i śledząc wszystko i tak dystansując się i obserwując, myślą, że mogą uniknąć tego cierpienia, zranienia, że na przykład przez jakąś kontrolę, kontrolowanie sytuacji, kontrolowanie siebie, kontrolowanie to, jakim się jest, wiecie, w relacjach, czy w jakichś miejscach publicznych, to co się mówi. Właśnie takie osoby myślą, że jak będą pod kontrolą, będą wszystko analizować i wszystko wiedzieć, to unikną właśnie cierpienia, zranienia, czy rozczarowania, nie będą mieli, wiecie, jakichś oczekiwań, a my jako ludzie, przez to, że po prostu żyjemy i nie jesteśmy sami na tej planecie i dzieją się różne rzeczy wokół, nigdy nie unikniemy tych może trudniejszych emocji do przeżywania. Właśnie po to jesteśmy, żeby przeżywać te wszystkie rzeczy. Takie osoby właśnie szukają różnych wskazówek, żeby przewidzieć, jaki będzie rezultat czegoś, jakiejś akcji. Można też rozpoznać, że te osoby są takie anxious, mają duży lęk i na przykład mówią, co się wydarzy w przyszłości. Nie pójdę na tą imprezę i będzie tak mega słabo, czy będę się słabo
poczuła, więc nie, to odpada, albo nie spotkam się z tą osobą, ponieważ ta osoba, na pewno nie będziemy nadawać na tych samych falach, więc po co? Osoby, które myślą, że wiedzą jakby na zapas, a jeszcze się nic nie wydarzyło. I ich największym strachem to jest bycie zaślepionym i przeoczenie czegoś i następnie jakby zostanie zranionym. No takie osoby są bardzo, bardzo uważne oraz niektórzy czasami są bardzo niepewni w stosunku do siebie i w aspekcie takim radzenia sobie w poczuciu sprawczości, że nawet jeżeli coś się wydarzy i oni zostaną zranieni, to oni nie mają takiego poczucia siły, że sobie poradzą na przykład z tym uczuciem, czy w takiej sytuacji, czy jeżeli ktoś powie coś obraźliwego, coś złego, to oni się boją, że nie będą umieli zareagować, czy się obronić. I jeżeli znasz, czy widzisz taką osobę, widzisz zachowania, widzisz, że ktoś bardzo dużo analizuje, obserwuje, zadaje pytania. Ja mam na przykład takich znajomych w swoim życiu, że oni bardzo dużo myślą, ja bardzo dużo myślę, jest nas bardzo dużo. To najważniejsze jest, żeby być dobrym przyjacielem dla takiej osoby, to żeby nie chować swoich intencji, żeby być bardzo bezpośrednim, że jeżeli widzisz, że ktoś czuje się niekomfortowo albo jest jakiś przestraszony, czy niewygodnie mu, tak zapewniać i przynosić ten taki komfort. Często te osoby potrzebują takich słów, takich afirmacji i zapewniania, że wiecie, jest się dla kogoś, że na przykład nie zostawi się tej osoby, że się lubi tą osobę. Te osoby tak bezpośrednio chcą wiedzieć, tak prosto, czarne na białym, jakie mamy intencje do tej osoby. One po prostu nie lubią nie wiedzieć. W taki sposób możemy właśnie nawiązać bliską relację z taką osobą. Bycie, wiecie, bezpośrednim i nie jeszcze wykorzystywanie tego. Ogólnie będę mówiła, jak czytać ludzi i przez to, że będziemy rozumieć kogoś bardziej, czy zauważać, dlaczego ktoś jest jaki, można to wykorzystać i manipulować takimi osobami. Ale mam nadzieję, że ty, tak jak ja, mając tą wiedzę, nie będziemy tego wykorzystywać, ponieważ ja na przykład nie czułabym się z tym dobrze, więc będę mówiła tylko, co robić, żeby sprawić, żeby ta osoba czuła się lepiej. Okej? Jakby umówmy się na to. I ja właśnie byłam kiedyś bardzo tak, że nie umiałam odpuszczać, że bardzo dużo myślałam. Miałam takie podejście do życia, wszystko jest pod moją kontrolą, że ja mogę zapobiec przed czymś, a no tak nie jest i bardzo dużo energii wymaga od tego, żeby tak obserwować wszystko i właśnie nie możemy być wtedy obecni i tu i teraz, nie możemy dobrze się bawić, jeżeli wiecie, obserwujemy i szukamy niebezpieczeństw. Nasz mózg, jakby mój mózg jest w taki sposób wytrenowany. Ja nie czułam się jakoś bezpiecznie, powiedzmy, jeżeli chodzi, wiecie, o bycie sobą, czy jakieś emocje, wyrażanie siebie, czy pokazywanie, jak się czuję tak naprawdę. I dlatego jakby od małego mój mózg jest taki zaprogramowany, że trzeba obserwować i trzeba się dopasowywać. I w taki sposób ja siebie chroniłam. Jeszcze przypomnę, że to nie jest nic takiego złego, że coś jest nie tak z tobą, jeżeli myślisz dużo, ponieważ taka droga do akceptacji samego siebie, tutaj trochę poruszę, właśnie ostatnio też o tym rozmawiałam na terapii, że jeżeli mamy jakieś cechy, których nie lubimy w sobie, chcemy je tak bardzo zmienić, to jest jakby nie tędy droga, bo żeby tak szczerze kochać siebie i zaakceptować siebie, to musimy zaakceptować te swoje słabsze kawałki, zaakceptować te rzeczy, których nie lubimy w sobie. Jeżeli uważasz, że jesteś socially awkward, albo jeżeli zawstydzasz się bardzo często, robisz się czerwony, albo masz jakieś kompleksy, jeżeli będziesz myśleć o tych wszystkich rzeczach za coś złego, będziesz myśleć o tym negatywnie, że tego nie chcesz mieć, to te rzeczy bardziej się jeszcze nasilą. Czym bardziej będziemy coś odpychać, o tym też mówiłam ostatnio, tym bardziej one będą chciały wyskakiwać i pokazywać się. Jedyną drogą do takiej akceptacji i zmiany czegoś jest akceptacja tego tak jak jest, że taka jaka jestem, jeżeli jestem nieśmiała, jeżeli nie potrafię nawiązywać jakiejś dobrej konwersacji od samego początku, nie wiem, cokolwiek, a jak popatrzymy na to, że okej, to jestem ja, jestem taka, taka i taka, to dopiero wtedy możemy tak mówić o akceptacji siebie w pełni, a nie tylko, wiecie, gdy mamy dobre dni, gdy osiągamy coś, gdy inne osoby, mamy dużo znajomych wokół, gdy osiągamy jakiś sukces. Nie, tylko na co dzień będziemy się akceptować wtedy, kiedy nie będziemy tak dzielić rzeczy na dobre i niedobre, tylko to jestem po prostu ja. Jestem człowiekiem. I tyle. Kolejny przykład to są osoby, które sprawdzają cały czas, co u ciebie. Pytają się, piszą do ciebie, dzwonią i tak chcą bardzo wiedzieć, co się dzieje u ciebie w twoim życiu. Te osoby chcą, żeby ktoś się ich zapytał, co u nich. Ja na przestrzeni mojego życia spotkałam bardzo dużo osób, które cały czas do mnie pisały, chciały się spotykać i tak zadawały dużo pytań i miałam takie, dlaczego ktoś się tak mną interesuje? I nie potrafiłam tego zrozumieć wtedy i nie potrafiłam, wiecie, zrobić takiego lustra i dawać komuś to samo, ponieważ też uważam, że jeżeli ktoś zadaje bardzo dużo pytań i ktoś chce, żeby inne osoby się pytały, co u niego, to wtedy taka osoba powinna powiedzieć: hej,
czy mogłabyś poświęcać mi więcej uwagi? Czy mogłabyś pytać się mnie, co u mnie, gdy ja się pytam, albo pierwsza zadawać to pytanie, zanim ja ci zadam? Byłoby mi bardzo miło, gdyby nasza znajomość czy nasza relacja pracowała w taki sposób, że też interesujesz się tym, co u mnie, ale jeżeli chodzi o czytanie ludzi, czyli ktoś nie zakomunikuje, czego potrzebuje, to właśnie możemy rozpoznać, że jak ktoś się pyta bardzo dużo, to te osoby po prostu chcą, żebyśmy my się zapytali, my zaproponowali coś. I to jest też takie trochę podejście transakcjonalne i te osoby, nie wszystkie oczywiście, ale mogą mieć problem z komunikacją swoich potrzeb, że właśnie zamiast powiedzieć, hej, czy mogłabyś zapytać się mnie, ponieważ to nie jest nic złego, zapytać się, czy powiedzieć komuś, co ma robić w jakiejś relacji. Można się zapytać, poprosić, trzeba też pamiętać, że jest się tą osobą, która wychodzi i prosi o coś, więc jeżeli ktoś ci powie, hej, przepraszam cię, ale nie mam czasu, czy nie mam energii, żeby nawiązywać kontakt w taki sposób jak ty, żeby codziennie pisać, to też ta osoba nie może zostać zraniona, tylko powinna poszukać tego u kogoś innego, zapytać się kogoś innego, czy znaleźć jakiś sposób, gdzie takie pytanie, takie interesowanie się kimś będzie komuś przychodziło naturalnie. Znaleźć osobę, która jest podobna, która też zadaje dużo pytań, bo czasami mamy jakieś potrzeby, jakieś pragnienie, na przykład właśnie, żeby ktoś się nami interesował, a ktoś nie ma na to przestrzeni. Dlatego też nie możemy mieć, wiecie, jakiegoś zawodu, bo jednak jest się tą osobą, która prosi o coś jakby dodatkowego, czego nie było wcześniej w relacji. Właśnie takie zachowanie też pokazuje tą taką transakcję, że ja coś robię, coś ci pokazuję. Też jeżeli ktoś robi bardzo dużo rzeczy dla ciebie fizycznie, załatwia coś za ciebie, czy ci coś kupuje i często da się wyczuć takie oczekiwania, że ty będziesz robić to samo. Więc wtedy jakby w zależności albo można poruszyć, że hej, czy chciałabyś też coś takiego ode mnie? Albo można po prostu zrobić lustrzane odbicie i też się starać, też dawać, chociaż komunikacja zawsze jest najlepsza, ale właśnie osoby, które cały czas sprawdzają i pytają u ciebie, jakby co u ciebie i tak są szczerze zainteresowane, co u ciebie, to właśnie najczęściej one chcą, żeby ktoś się nimi zainteresował. Więc jeżeli macie wokół osoby, które może sprawdzają, co u ciebie co jakiś czas, to odwzajemnij to, bo naprawdę jest to miłe uczucie i bardzo łatwe do rozpoznania i też takie łatwe do zrobienia. Następnie kolejny przykład to są osoby niezależne, ale takie nadmiernie niezależne. Takie, że one nie potrzebują nikogo do szczęścia, że wolą spędzać czas samemu niż z kimś, że nie wychodzą, nie pytają o spotkania, że na przykład nie wychodzą za często z domu, czy nie pytają o coś. Są takie, z zewnątrz się wydaje, że to są takie mocne osoby, że one, wiecie, nikogo nie potrzebują, że są szczęśliwe same. I to jest prawda, że one są szczęśliwe same. I mogę powiedzieć też u mnie, że ja byłam nadmiernie niezależna, że ja potrafiłam mieć bardzo mało jakby relacji czy kontaktów w swoim życiu, bo miałam taki, że nie potrzebuję nikogo do szczęścia, że ja się tak dobrze bawię sama ze sobą. Wiecie, oglądam sobie jakieś filmy, seriale, wychodzę sobie na solo randki, jakby wszystkie rzeczy potrafiłam robić sama. I nie przeszkadzało mi to, byłam z tym okej. Ale jest też ogromna różnica pomiędzy osobami niezależnymi, ponieważ takie osoby lubią liczyć na siebie, a osoby, które są niezależne, ponieważ dostosowały się do zaniedbania. Czyli ktoś nie pytał się, co u nich, nie proponował jakichś rzeczy, to się często właśnie bierze z domu, wiecie, z dzieciństwa. Jeżeli ktoś za bardzo nie interesował się kimś i ta osoba nie mogła na kogoś liczyć, takie osoby są przyzwyczajone, że musiały zawsze liczyć na siebie. Ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, że ja nigdy się nie nudzę, że ja jak mam jakąś przestrzeń, jakiś czas wolny, to ja to od razu sobie zapełniam czymś, jakąś pracą, jakąś aktywnością, że ja jakby nie potrzebuję nikogo, wiecie, do życia, do szczęścia, do zapełnienia swojego dnia, że ja potrafię zrobić dosłownie wszystko, co chcę sama ze sobą i często osoby z zewnątrz mogą na to tak patrzeć, że są niechciani, czy ja ich na przykład nie doceniam, czy wiecie, że ja ich nie potrzebuję. Też się to często pojawiało u mnie, wiecie, w związkach, w relacjach romantycznych, że osoby naprawdę miały takie poczucie, że one są zbędne, że ja jakby nie dostrzegam ich wartości, nie są one mi potrzebne, nie dodają mi nic takiego, wiecie, dużego w ich oczach do mojego życia. Po zewnątrz wyglądam na bardzo niezależną. Też jeżeli chodzi o przechodzenie przez jakieś trudniejsze rzeczy emocjonalnie, to zamiast pójść do kogoś i powiedzieć, podzielić się o tym i poprosić, wiecie, o po prostu wsparcie, o wysłuchanie. W taki sposób, gdy mówimy, wypuszczamy emocje z siebie i często nie mówimy po to, nie dzielimy się swoimi
swoimi emocjami po to, żeby rozwiązać coś, dowiedzieć się, tylko po prostu same mówienie, są jakby emocje wychodzą z nas i w taki sposób sobie je przeżywamy i możemy iść dalej. A ja właśnie jak przez coś przechodzę, to sama z nimi siedzę, jakby jestem nauczona, przyzwyczajona, że no muszę sama na siebie liczyć. Więc jeżeli widzimy takie osoby bardzo niezależne, że mówią na przykład, że lubią same robić jakieś rzeczy, to jest taka bardzo właśnie ochrona. Może ta osoba by chciała, ale boi się, że ktoś, wiecie, odmówi spotkania albo odmówi jakiejś tam propozycji. Takie osoby, tego co jakby one najbardziej by chciały, to żeby ktoś chciał z nimi spędzić czas, żeby ktoś zaproponował coś. My jakby bardzo boimy się odrzucenia, że właśnie coś zaproponujemy i ktoś powie nie. Często właśnie sobie zapełniamy te grafiki i robimy tak dużo w naszym życiu, bo mamy taki, że nie ma co na kogo liczyć, że sami sobie, wiecie, stworzymy swój plan dnia, powiedzmy, ponieważ ktoś może odmówić albo nie zgodzić się na coś, nie wywiązać się z tego i będzie jakiś zawód, więc po co trzeba liczyć na siebie, ponieważ na przykład jak w dzieciństwie, wiecie, był jakiś zawód, że nie były zaspokajane jakieś potrzeby, nawet jeżeli się prosiło. Ktoś nie widział, że coś jest do zaspokojenia. Jako dziecko to ciężko komunikować. Po dziecku po prostu widać, nie? Że na przykład dziecko potrzebuje, żeby ktoś go przytulił, albo dziecko potrzebuje jakiejś słowa wsparcia. Dziecko potrzebuje, wiecie, rękawa do wypłakania się. A jeżeli to wszystko nie było spełniane, nie było dawane dziecku, to dziecko zamyka się w sobie, nie? I samemu jakby nie prosi już o to, bo prosząc czy pokazując się, to jest jeszcze bardziej bolesne niż jak samemu po prostu z zamkniętymi drzwiami się przez coś przechodzi. I może właśnie się wydawać, że te osoby nie potrzebują nikogo do szczęścia, że wiecie, tyle robią, ale głęboko jest taka ogromna potrzeba, żeby ktoś się zainteresował, ktoś coś zaproponował właśnie. Takie osoby nie uważają, jak ktoś się o coś pyta, czy ktoś chce coś zrobić za, wiecie, obciążenie, czy że zawracasz tej osobie głowę. I z czasem, z budowaniem relacji, z zaufaniem, te osoby będą bardziej otwarte. Że później, jak już osoba jest przyzwyczajona, że da się liczyć na kogoś, to właśnie robi się bardziej miękka i otwarta i proponuje jakieś rzeczy i nie boi się nawet takiego odrzucenia, że jeżeli coś zaproponuje i ktoś powie, że nie, to jakby to nie przestrasza i nie odrzuca, jeżeli jest to takie zaufanie, ale na początku relacji, jeżeli ktoś wydaje się taki zdystansowany, zawsze zabiegany, a spotkaliście się w prawdziwym życiu i była dobra konwersacja i było wszystko w porządku, albo widzisz, że ktoś właśnie nie wychodzi z domu za często, czy lubi spędzać sam ze sobą dużo czasu, to zaproponuj spotkania, jeżeli lubisz tą osobę. Nie wolno tego brać na przykład personalnie, że ta osoba nie potrzebuje ciebie, czy nie chce ciebie w twoim życiu, ale najczęściej jest właśnie taki strach przed odrzuceniem. Czy ta osoba jest właśnie taka przyzwyczajona, że nikt nie poświęca uwagi, więc jakby po co pytać i lepiej tak bezpiecznie, wiecie, być samemu iść sobie przez to życie. Następnie jak czytać ludzi, to po guście muzycznym. To, kto jakiej muzyki słucha, dosłownie może powiedzieć ci tak dużo, można tyle wyciągnąć. I jeżeli ktoś jest fanem jakiejś grupy, jakiegoś artysty i jest to muzyka ciemniejsza, też możemy zaobserwować, co ktoś uważa za pięknego, jaką muzykę, czy jaką sztukę. To może nam bardzo powiedzieć o wrażliwości jakiejś osoby, bo w taki sposób możemy dowiedzieć się, z czym się utożsamiają. I muzyka też przekazuje bardzo wiele uczuć, których nie da się powiedzieć, nie da się wytłumaczyć. Ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, że jeżeli potrzebuję się wypłakać, albo taka muzyka, którą uważam za piękną, po prostu za piękną, to jest właśnie taka, która najbardziej mnie dotyka i jest to na przykład Lana Del Rey albo Lil Peep. Zaczęłam go słuchać w liceum, gdy przechodziłam przez najgorsze rzeczy. Nawet nie chodzi o to, wiecie, jak on śpiewa o imprezach, powiedzmy, żeby tak ładnie powiedzieć, i o dziewczynach, to jakby ja nie utożsamiam się, o jakich wydarzeniach opowiada, czy o jakichś rzeczach, tylko bardziej w jego słowach, w jego tekstach są poruszane emocje i uczucia. I dlatego tak bardzo ciągnie mnie do tej muzyki, ponieważ słuchając czuję się zrozumiana i mniej samotna. Dlatego, jeżeli jesteście z kimś, poznajecie kogoś i może chcecie się zapytać, hej, jaką muzykę uważasz za piękną? Bo muzyka bardzo, bardzo dużo zdradza o tym, kto jaki jest, co czuje. Następnie będziemy analizować osoby, które wyłączają się w miejscach publicznych przy socjalizowaniu się. Osoba na imprezie, która z nikim nie rozmawia, osoba, która, wiecie, patrzy w kubek, która chodzi do łazienki, osoba, która jest może bardziej z boku, mogą się wydawać bardziej zamknięci, że są tacy off, to są osoby najczęściej, które są bardzo
bardzo samokrytyczne i bardzo analizują właśnie wszystko na siebie, na swój temat, jak wyglądają, jak się zachowują. Też właśnie wracając do pierwszej grupy osób, która bardzo dużo myśli o wszystkim cały czas. One właśnie analizują wszystko na swój temat, porównują się do innych, zastanawiają się, co inni myślą o nich. Często, wiecie, mają, że pewnie każdy się na mnie patrzy, albo jestem jakaś dziwna, albo powinno coś innego zrobić. Wiecie, tacy bardzo, bardzo samokrytyczni. Myślą też, że cokolwiek nie zrobią, to będzie to złe, więc po prostu zamrażają się i nic nie robią. Więc jeżeli widzisz takie osoby wyłączone, to możesz przejąć inicjatywę i sprawić, że będą miały lepsze doświadczenie, czy będą się lepiej czuły. Jeżeli ty pójdziesz i zagadasz, zapytasz i postarasz się, żeby te osoby wróciły do tego momentu tu i teraz, żeby nie myślały w głowie, nie krytykowały się. Możesz powiedzieć jakiś komplement. Jak się tylko odezwą i wiecie, przejdzie ta rozmowa, ktoś inny zacznie coś mówić i tak dalej, później się to rozniesie, to żeby wrócić do nich i powiedzieć: hej, to co powiedziałeś, bardzo zainteresowało mnie to. I wiecie, poruszyć to, dać taką afirmację, czy takie uznanie, że to, co oni robią, to, co są, to, co mówią, jest okej, jest fajne, jest interesujące. Coś, co bardzo też pomaga, jak ktoś jest taki, wiecie, zamrożony, to też powiedzieć, że o matko, ale jest awkward, ale też się czuję niezręcznie, chcesz wyjść na zewnątrz, albo wyjdziesz ze mną na zewnątrz, czy pójdziesz ze mną do łazienki. I też myślę, że mogę w to włączyć to, jeżeli ktoś ma taki resting bitch face, że lepiej nie podchodzić i trochę wyglądają na takich przerażających. W 99% te osoby nie są jakieś niemiłe i nie są złymi osobami, czy wiecie, jakimiś takimi zamkniętymi, tylko mają taką twarz, czy w taki sposób wyglądają, są tacy zamknięci z ochrony. Chronią się, żeby ktoś nie podszedł i nie zagadał, bo boją się na przykład bliskości, czy boją się interakcji z kimś, ponieważ są samokrytyczni, jak wypadną, co powiedzą. I ja muszę powiedzieć, że kiedyś, chyba to było w gimnazjum, podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała mi, że ona się mnie boi, ponieważ ja jak chodzę po korytarzu, czy cokolwiek, jakby poza klasami, że ja mam zawsze taką resting bitch face i myślała, że ja jestem niemiła, że jestem, wiecie, taka, no po prostu niemiła, ponieważ jak ze mną rozmawiała i się poznałyśmy, to miała takie, że hej, ty jesteś normalna. I ja miałam takie, okej. I muszę powiedzieć, że jakby słyszałam to częściej i też tutaj, przez to, że tu wszyscy są tacy, nie fake, ale jest po prostu inaczej, jeżeli chodzi o kulturę. Tu wszyscy się pytają, hi, how are you? Jest taki od razu small talk i żeby przyzwyczaić się do tego, to mi trochę to zajęło, ponieważ czasami się z kimś spotykam i ktoś mówi hi, how are you? I ja mówię hi. I mnie tak zamraża, ponieważ jestem przyzwyczajona, że jakby w Polsce nie mówi się cześć, co tam, tylko cześć, cześć i koniec. A tutaj właśnie jest takie bardzo, że hi, how are you? I często mam tak, że na przykład tylko mówię hi, nie powiem tego how are you i ktoś już mnie uważa, że jestem bardziej jakaś zamknięta, czy jakaś niemiła. Myślę, że mało osób o tym mówi, o różnicach kulturowych takich, ale tutaj w Stanach, jeżeli nie zapytasz się, na przykład wejdziesz do sklepu i nie zapytasz się hi, how are you? Wychodzisz po prostu na osobę niemiłą. Tak, ale pamiętam, że w Polsce też słyszałam właśnie, że mam takie resting bitch face i to się bierze z takiej ochrony i właśnie ze strachu, że właśnie ktoś podejdzie, zacznie zaczepiać albo wiecie, dokuczać, wyśmiewać się, jakby są wszystkie jakieś takie scenariusze w naszej głowie, więc to jest takiej ochrony, żeby po prostu don't fuck with me. Tak jak mówię, najczęściej te osoby są w porządku, nie są jakieś wredne. Przechodząc do następnych osób, to muszę podać przykład. Jeżeli zrobisz coś dla kogoś, na przykład, nie wiem, coś miłego, coś podarujesz, coś powiesz i chcesz sprawić, żeby ktoś się poczuł lepiej i ta osoba ma zupełnie inną reakcję, odbierze jakoś inaczej to, co ty powiesz, cokolwiek i jest takie, wiecie, odłączenie, że ty na przykład zrobiłaś coś, a ta osoba zupełnie inaczej zareagowała, to oznacza, że coś się kryje pod tym, że to musi być jakiś trigger. Jeżeli na przykład coś dałaś fajnego komuś i ktoś ma taką reakcję, na przykład jest zły czy zasmucony, nie bądź zły na tą osobę, że ta osoba w taki sposób zareagowała, bo to jest chyba jedna z gorszych rzeczy, to jest trochę gaslighting, jeżeli wiecie, robisz coś i przypuszczasz, że będzie jakaś reakcja i ktoś daje ci inną reakcję i ty jesteś zły, bo ktoś ci dał złą reakcję, ponieważ my nie możemy kontrolować ludzi i jak będą reagować na jakieś rzeczy, więc z czystej ciekawości staraj się zrozumieć, co się kryje za czyjąś reakcją. I tak jest z wszystkim. Przy jakiejś rozmowie, przy mówieniu właśnie jakiejś rzeczy, przy po prostu życie codzienne, normalne. Jeżeli ktoś zaczyna się jakoś czuć i tobie się wydaje, że nie miałeś jakby takich intencji, żeby ktoś się tak nagle czuł, to właśnie jest taki disconnect, takie odłączenie i trzeba to sprostować. Trzeba właśnie poznać czyjąś perspektywę, bo znając, możemy mieć właśnie
właśnie więcej empatii i takiego zrozumienia, dlaczego ktoś zareagował w taki sposób. Bo jeżeli, wiecie, damy komuś jakiś prezent i ktoś jest zły na nas, to my możemy mieć takie, o, ta osoba jest, wiecie, niewdzięczna, ja dam to, powinna się cieszyć i w ogóle mogłam tego nie kupować i bez sensu, już nie kupię i tak dalej. A wiecie, ta osoba nie może nic za to, że się tak czuje, że na przykład zrobiła się zła. I właśnie przez pytania i przez poznanie czyjejś perspektywy i ktoś ci dosłownie powie i ci wytłumaczy, dlaczego tak się poczuł, ponieważ uczucia nie przychodzą, wiecie, znikąd. Coś się pod nimi kryje, więc ta osoba później może ci powiedzieć, dlaczego się tak poczuła i ty właśnie nabierając perspektywę możesz lepiej kogoś zrozumieć. Jeżeli kogoś skrzywdzimy, a nie mamy takich intencji, to jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć o swoich intencjach, że bardzo mi przykro, że tak zareagowałaś, to nie były moje intencje. Miałam nadzieję, że przyniesie ci to szczęście, albo że zrobi ci to dzień, albo że będziesz się czuła, że ja myślę o tobie. Możesz się też podzielić, jakiej właśnie reakcji się spodziewałeś i jakie właśnie były intencje za tym. To jest takie ważne, takie do wyklarowania, jeżeli ktoś zachowuje się czy odbiera coś zupełnie inaczej niż, wiecie, były twoje intencje. Ponieważ ktoś może zupełnie inaczej zinterpretować coś i ma jakby w 100% do tego prawo i my nie możemy nic za to. Możemy tylko później dalej przez komunikację wyjść z czegoś i wyjść na taki, wiecie, middle ground, ale nigdy nie możemy, wiecie, powiedzieć, że życie nie jest takie proste i nie mamy wszystkiego pod kontrolą i powiedzieć, wiecie, co my chcemy za każdym razem, bo będzie właśnie bardzo dużo rzeczy, które nie pójdą po naszej myśli. Jeszcze podając jakiś przykład, możesz powiedzieć komuś, na przykład radzić coś, co by się zrobiło, albo co w takiej sytuacji ktoś ma zrobić i ta osoba będzie zła na ciebie albo zasmucona, ponieważ może to odbierać, że na przykład nie akceptujesz jej uczuć, że się tak czuje, a twoimi intencjami było to, że ty chcesz pomóc tej osobie jakoś wyjść z sytuacji. Więc jakby może być dużo w zależności od perspektywy i w taki sposób jakby wiedząc o tym, że każdy może mieć inną perspektywę, a to jak się czujemy jest okej, właśnie jest ważne i możemy być lepszymi znajomymi, lepszymi przyjaciółmi, czy lepiej się po prostu komunikować. Kolejny sposób, w jaki możemy czytać osoby, to gdy przyglądamy się, czy słuchamy o tym, jak ktoś mówi o kimś innym. Jak na przykład mówi o swoich bliskich, jak mówi o swoich znajomych, jak mówi o osobach, które kocha. Możemy się tak bardzo dużo dowiedzieć naprawdę z tego, jak ktoś mówi o kimś. Na przykład jeżeli ktoś ci narzeka, że no ten chłopak to w ogóle nie przynosi mi kwiatów, nie przynosi mi kawy z rana, a bardzo bym chciała, to z tego możemy wyczytać, że okej, ta osoba ma jakieś takie potrzeby, że chciałaby, żeby ktoś coś dla niej robił, ale nie mówi o swoich potrzebach. I wtedy można się domyślić, że na przykład ta osoba może też chcieć coś od nas, a nie mówi o tym. I wtedy możemy komunikować, że okej, a czy jest może coś, co byś chciała ode mnie, a mi tego nie mówisz? Jakieś takie pragnienie? I ta osoba, no w sumie chciałabym, żebyś proponowała mi to i to. Można też dowiedzieć się, kto jaki ma właśnie język miłości. Można się dowiedzieć, w jaki sposób kochają, za co kochają, czy analizują i na przykład doczepiają się do kogoś i mówią o osobach, których kochają, że ale to zrobiła źle, to źle, tego nie lubię w niej. Ponieważ wtedy, jeżeli ta osoba ciebie kocha, to też będzie mówiła o tobie w taki sposób. Później na przykład do nas należy decyzja, czy my chcemy dostawać taką miłość w naszym życiu. Czy wiecie, jeżeli ktoś kocha kogoś, a cały czas krytykuje, to my możemy wybrać i postanowić, że my nie chcemy takiej miłości. I się, wiecie, od tego odsunąć, że to jak ktoś mówi właśnie o innych, bardzo dużo mówi właśnie o osobach, których na przykład kocha, bardzo dużo mówi o tym i może nam dać taką wskazówkę, czy my chcemy taką miłość od tej osoby. Jeżeli ktoś jest bardzo krytyczny w stosunku do innych osób, że wiecie, mówi, że ta osoba taka i taka, czy narzekają na jakieś... Narzekanie nie jest tak do końca złe, wszystko jakby jest w zależności, ale jeżeli ktoś krytykuje, nie akceptuje jakichś rzeczy u kogoś, to jest takie lustro, że jeżeli ktoś kogoś krytykuje, to prawdopodobnie też samemu się krytykuje. Jeżeli ktoś nie akceptuje jakichś rzeczy w kimś, to prawdopodobnie też nie akceptuje tych rzeczy w sobie. Jeżeli osoby mówią negatywnie o czymś, o świecie, o innych ludziach, o zachowaniach, o czyichś sukcesach, to nam może powiedzieć, że ktoś po prostu ma tak wytrenowany mózg, że nie skupia się na tych pozytywach, tylko jednak patrzy tak negatywnie i później to może być, wiecie, nasza decyzja, czy my chcemy się otaczać czymś takim, czy nie. Możemy być bardzo podobni do takich osób. Możemy też znajdować, wiecie, komfort w narzekaniu, czy w krytykowaniu. Nie wiem, bo ja się z tym nie utożsamiam. Ale właśnie takie zachowanie, kto jak coś mówi o kimś, o czymś, jaką ma perspektywę na coś. Na przykład to, jak ktoś mówi o czyichś sukcesach, bardzo dużo mówi. Jeżeli ktoś jest taki wspierający, że wow, super, jej się udało, jest tyle, wiecie,
miejsca przy stole, każdemu może się udać, jak ktoś chce i jest taki wspierający, to pokazuje, że jakby ta osoba nie konkuruje, nie porównuje się do ludzi, nie uważa innych osób, wiecie, za konkurencję. A jeżeli ktoś jest taki, że krytykuje, że no, ta to pewnie to zrobiła, ta musiała to zrobić, to jest wszystko fake, to też to właśnie bardzo mówi dużo o tej osobie, że może tam jest właśnie jakaś zazdrość, czy właśnie też krytykuje tak bardzo siebie i też inne osoby, ale żeby jeszcze bardziej się wgłębić i zrozumieć, to takie osoby są po prostu zaprogramowane, że bycie idealnym zapewnia miłość, zapewnia bezpieczeństwo i taką akceptację. I takie osoby, które krytykują wszystko, co jest nieidealne w ich oczach, to tak właśnie rzutuje z takim lustrem, że te osoby uważają, że jeżeli nie jest się idealnym, to się nie zyskuje na przykład na miłość, czy nie zasługuje się na jakąś, wiecie, akceptację, podziwianie, na jakąś sławę, cokolwiek. I ostatnia grupa osób, jeżeli chodzi o analizę, to są osoby zazdrosne. I często się może wydawać, że osoby, które, wiecie, są zazdrosne, kontrolują, pytają i są takie toksyczne, można by powiedzieć, z zewnątrz, to te osoby tak naprawdę, one żyją w bardzo dużym strachu i boją się kogoś stracić. I ta zazdrość bierze się z takiego miejsca, że ta osoba po prostu bardzo się boi kogoś stracić. I to może też brać się z poczucia, wiecie, niskiej wartości, że na przykład myślą, że inne osoby nie będą ich lubić, czy ciężko im znaleźć partnera, nie czują na przykład sprawczości, że mogą znaleźć kogoś innego i się boją kogoś stracić, więc robią się zazdrośni, z kim piszesz, z kim wychodzisz. Są takie overprotective, boją się, że kogoś stracą. Myślę, że często znajdując się w relacjach są takie zachowania, jakby zazdrość jest czymś trochę naturalnym w naszym życiu, to żeby tak popatrzeć na to z bardziej ludzkiej strony, że to nie jest, wiecie, toksyczne zachowanie, chęć jakiejś kontroli, zwłaszcza jeżeli u kogoś jest dużo jakiejś takiej, wiecie, złości czy jakichś silnych emocji. Kryje się tam po prostu człowiek pod tym, który się boi ciebie stracić. Oczywiście nie jest tutaj mowa o wszystkich, ponieważ są niektóre osoby, które chcą bardzo kontrolować inne osoby, więc tutaj jest już toksycznie, ale takie osoby, które kochają cię i widzisz, że mają takie szczere intencje, ale działa u nich też taka zazdrość duża, żeby na to tak popatrzeć z takiej ludzkiej strony i nie grać w jakieś gierki, nie powodować, żeby ktoś czuł się zazdrosny, bo można wpaść w taką grę i wiecie, kogoś tak wkurzać i tak szpileczki wbijać i wykorzystywać to, że ktoś się robi zazdrosny, tylko po prostu bardziej to zrozumieć i tyle. To by było na tyle. Myślę, że to są wszystkie jakieś osoby, jeżeli chodzi o czytanie. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego. Ja uwielbiam analizować ludzi, zwłaszcza jak poznaję chłopaków na pierwszych randkach. Chociaż nie robię tego aż tak intensywnie, bo szczerze już mi się nie chce, ale jeżeli na przykład widzę osoby takie bardzo anxious, wystraszone, zadające dużo pytań czy myślące, to jakby potrafię się wczuć i wiem, dlaczego one tak robią i też bardzo dużo tych rzeczy, o których mówiłam, rezonuje ze mną, ponieważ jesteśmy ludźmi i ja bardzo siebie analizuję i później właśnie wiem, dlaczego, skąd się biorą jakieś takie zachowania i właśnie tylko przez zrozumienie możemy zaakceptować, się przytulić, że to nie jest nic złego, że tak robimy, tak po prostu nas życie ukształtowało. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli słuchasz odcinka na Spotify, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz 5 gwiazdek. Ostatnio zobaczyłam na Spotify Wraps tyle osób mnie pooznaczało, że byłam w waszych top podcastach i dziękuję bardzo wam za słuchanie w tym roku. Wydaje mi się, że zaczęłam podcastować w lutym, w marcu, więc parę dobrych miesięcy. Rocznica będzie właśnie w lutym, w marcu, muszę sprawdzić. Było mi bardzo miło, bo dosłownie moja skrzynka była zasypana wszystkimi Spotify Wraps i dziękuję wam bardzo. Nigdy nie przypuszczałam, że podcast będzie mi sprawiało tyle radości i przynosiło tak dużo takiego poczucia spełnienia i daje mi to bardzo dużo motywacji też od was, bo zawsze odpisujecie mi na odcinki, na przykład na Instagramie. Jest to bardzo miłe, czy właśnie na YouTubie. Ja się rozwijam też dzięki wam, więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia za tydzień. Love you. Mua. I pa pa.